Witajcie moi drodzy, historia Sigmara część trzecia. Będzie to historia bardzo długa, bo będę chciał dużo informacji zawrzeć w tym jednym filmiku. I to będzie już koniec jakby księgi pierwszej Sigmara. Zacząłem już czytać księgę drugą, więc też materiały za niedługo się będą pojawiać. Jeśli chodzi o historię Sigmara część trzecią, będzie na pewno o wielkiej bitwie, która miała znaczenie w rasie ludzi. Będzie o bardzo ciekawej historii samego Sigmara i dążenia do stworzenia imperium. Zatem zapraszam do historii trzeciej Sigmara. Sigmar miał wyruszyć w niebezpieczne krainy, żeby zwasalować resztę plemion, lecz musiał wyruszyć samodzielnie, tak przepowiedziała mu wiedźma. Volgard, Pendrag i Alfgair nie byli w ogóle zadowoleni z tego planu, choć nie mogli nic zrobić. Sigmar przygotowywał się do wyprawy i wyruszył w swoją podróż. Przed oczyma Sigmara rozciągała się przestrzeń dużo bardziej otwarta niż królestwo Ungborgenów i bardziej nawet płaska niż rozległe alborańskie równiny. Odkąd wyruszył z Rengdorfu, dało mu uczucie swobody. Decyzja o samotnej podróży okazała się całkiem słuszna, mimo że początkowo wywołała gwałtowny sprzeciw pośród jego najbliższych przyjaciół, zgromadzonych w długim domu. Ziemie Ungborgenów zmieniły się w ciągu ostatnich 10 lat bardziej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Na nizinach wyznaczono nowe działki na pola, a na wzgórzach pasły się liczne stada bydła, owiec i kóz. Odkrycie nowych kopalni również przyczyniło się do radykalnych zmian w krajobrazie. Można było przemierzać kraje dzień za dniem i wciąż natykać się na ślady cywilizacji. Nigdzie nie znajdowała się skrawka prawdziwej dziczy. Przez chwilę w umyśle pojawiała się kusząca wizja życia, która mogłaby przeżyć nie dla innych, ale dla samego siebie. Odebrano mu możliwość życia z Raveną, ale wciąż był przecież jeszcze młody, a świat dawał mu szansę na zostawienie wszystkiego za sobą, całej tej wojny i śmierci. Mógłby po prostu zejść z kart historii i stać się po prostu nikim. Ale nawet rozkoszując się tą wizją, wiedział, że nigdy nie podda się pokusie. Nie mógłby opuścić swego miejsca na świecie i zawieść nadziei, jaką poukładali w nim nadzieję jego ludzie. Bez niego ludzkie plemiona szybko zaczęłyby ze sobą znowu walczyć, a świat wkroczyłby w mroczną erę, krwawą erę wojny i śmierci. W przypadku każdego innego człowieka takie myślenie byłoby po prostu objawem pychy i zarozumialstwa. Ale Sigmar wiedział, że jeśli chodzi o niego, była to czysta, naga prawda. Mijały dnie i tygodnie, a Sigmar zapuszczał się coraz głębiej na południowy wschód. Coraz wyraźniej dostrzegając rysujące się w oddali górskie szczyty, Sigmar podczas swej wyprawy zdążył zauważyć już, że kraina obfita w dobrą czarną ziemię, zdatną pod uprawę. Jednak wymagało to na pewno olbrzymiej odwagi, aby przetrwać i rozwijać się na ziemiach położonych tak blisko pełnego niebezpieczeństw górskiego łańcucha, którym Sigmar zapuszczał się głębiej w królestwo Bringundian. Nabierał dla nich większego szacunku. Sigmar nie wiedział prawie nic o Sigurdheim, nie licząc plotek, jakie usłyszał od wędrownych kupców odwiedzających Rengdorf. Podobno siedziba króla Sigurda górowała nad okolicznym krajobrazem, ponieważ zbudowano ją w naturalnym skalnym wzniesieniu, otoczonym gładkim kamiennym murem. Kupcy opowiadali o królu Sigurdzie, że jest inteligentnym władcą, sprytnym i dalekowzrocznym. Sigmar nie mógł się doczekać spotkania z tym królem. Sigmar rozbił obóz na jednym wzgórzu, gdzie znajdowały się kamienne płyty i znaki, które się na niej znajdowały, musiały zostać wyryte bardzo dawno. Przypominały trochę pismo wymyślone przez Eyforta i Pendraga. Sigmar zaczął się zastanawiać, kto mógłby zapisać tą zapomnianą wiadomość. Sigmar odgarnął trochę ziemi wokół płyty i podsuwał zarastające ją paprocie. Jego oczom ukazały się jeszcze więcej glinianych skorup i pordzewiałych ostrzy włóczni. Coraz bardziej był przekonany, że rozbił obóz pośrodku skarbca starożytnych artefaktów i oblał go zimny pot, gdy zdał sobie sprawę, że pagórek, który uznał za przypominający kurhan, w rzeczywistości był kurhanem. Od złożenia do grobu musiały minąć setki lat i Sigmar zastanawiał się, czy ktokolwiek będzie pamiętał jeszcze imię zmarłego. Dawno temu mogło być to miejsce spoczynku króla, księcia, bądź wielkiego generała, człowieka, który myślał, że jego sława w przeciwieństwie do niego samego będzie nieśmiertelna. Sigmar poruszał bezgłośnie ustami, próbując odczytać znaki, wodząc palcem po wyrytych w kamieniu literach. Gdy starał się zrozumieć, co mówią, liśćmi okolicznych drzew poruszał ciepły, suchy wiatr. Oddali zahuczała sowa polująca na równinie, wtem przeszedł go nagły dreszcz, gdy poczuł emanujący z głębin grobowca straszliwy głód.
uśpiony szał zrodzony z niespełnionych ambicji i wiecznego cierpienia. Sigmar zawył, gdy przed oczyma pojawiła mu się wizja szkieletowego króla w złotej zbroi, leżącego w trumnie z jadeitu i ściskającego parę dziwnie wygiętych mieczy. W oczodołach szkieletu płonęło zimne niebieskie światło, a wiejący wiatr szeptał imię zmarłego. Rahotep, wojowniczy król Delty, zwycięzca śmierci. Sigmar upadł na plecy przed kamienną tablicą, jakby odepnął go od niej ognisty płomień. W umyśle miał wyryty obraz szkieletowego króla na czele potwornej armii nieumarłych. Szkielety gigantycznych wojowników stąpały na czele zwartych szeregów wypiowałych, poszarzałych ożywieńców, którzy zapełniali tę ziemię aż po sam horyzont. Nagle wizja zmieniła kształt i Sigmar poczuł na twarzy podmuch gorącego wiatru i miał wrażenie, że znajduje się na spalonej piaskiem bezbrzeżnej pustyni. Przeraziła go myśl, że armia, którą przed chwilą widział, kiedyś przemaszerowała przez ziemię, które teraz są ojczyzną ludzi. Któregoś dnia mogą tutaj powrócić. Sigmar otrząsnął się i szybko pozbierawszy swój ekwipunek, oddalił się od starożytnego grobowca. Po drodze mijał wiele gospodarstw i wiosek, aż wreszcie dotarł do Sigurdheimu, do stolicy Brigundian. Wiodły rozliczne, wyboiste drogi, którymi poruszały się wozy wypełnione przeróżnymi towarami. Według tego, co słyszał Sigmar, Sigurdheim był imponującym miastem. Rzeczywiście było wielkie, ale grań, na której ją zbudowano, ograniczało dalszy rozwój tego miasta. Ludzie znali Galmaraza i obawiali się go, wiedząc, że należy do króla Sigmara. Prawie każdy, kto był kiedyś na zachodnich krainach, słyszał o potędze obydwu. Wielki dwór króla Sigurda nie przypominał bynajmniej zgrzędnej prostoty, jaką panowała w ręgdorskim długim domu, oświetlonym jedynie poprzez blask paleniska. Tutaj ściany wyłożone złotem i pomalowano barwnymi freskami przedstawiającymi sceny bitewne i myśliwskie. Światło wpadało do wnętrza przez wysokie okna, co czyniło pochodnie i latarni zbędnymi, ale też sprawiło, że to miejsce nie nadawało się do obrony. Król Sigurd był imponującym mężczyzną o posturze i muskularnym ciele wojownika. Jego długie włosy były czarne, choć gdzieniegdzie przetykane siwisną, a oczy lśniły mu sprytem, o którym Sigmar tyle się nasłuchał. Sigmar powiedział Sigurdowi o nadchodzącej wojnie i zaproponował, by złożyli sobie przysięgę miecza. Sigurd poprosił Sigmara o pomoc w pokonaniu straszliwego zła, które nawiedziło jego kraj. Sigurd opowiedział mu o potworze z zamierzchłych czasów, który niszczy osady i każdy oddział, który po prostu napotyka. Sigmar zostawił króla Sigurda i jego wojowników u podnóża góry, daleko stąd u brzegu zwartej rzeki, której źródło biło w sercu gór. Sigurd rzekł: pokonaj go, a bez wahania złożę przysięgę miecza, ściskając jego prawicę, a także przysięgi Menogotów i Merogenów. Sigmar rozpoczął misję od tego, że znalazł małą rybacką łódkę, wciąż zdatną do żeglugi i za jej pomocą przeprawił się na drugą stronę rzeki. Czas w drogę, powiedział Sigmar sam do siebie, a góry drwiąco powtórzyły jego słowa dudniącym echem. Sigmar poupadł na duchu, widząc jak niewielki odcinek udało mu się wczoraj pokonać. Przez resztę dnia Sigmar wspinał się wyżej i wyżej, wyznaczając sobie granice i przekraczając je, chociaż zdawał sobie sprawę, że dawno powinien zawrócić. Za każdym razem, gdy znajdował się u skraju wytrzymałości, Sigmar słyszał w głowie głos ojca, który mówił, że wszystko opiera się na przysięgach, dotrzymuj ich, a inni podążą twoim przykładem. Kara Norak, smoczy ogr, przedstawiciel jednej z najstarszych ras na świecie. Sigmar słyszał od starców rozprawiających o smokach, które zamieszkiwały głęboko w górach. Raz widział nawet zakonserwowane zwłoki potężnego wojownika, które objazdowy sztukmistrz pokazywał za drobną opłatą jako ciało ogra. Nic jednak nie przygotowało go na spotkanie z przerażającym Skarorakiem. Bez wątpienia było to stworzenie z krwi i kości, ale przy tym wydawało się wytrzymalsze, starsze i potężniejszej budowy niż góry, w których miał własne swelerze. Jego masywne ciało, ukryte pod zimowym płaszczem, było potwornie zniekształcone i pokryte skórą odporności żelaza. Przerażająca głowa wieńczyła koronę z błyskawic. Dolna połowa ciała miała kolor rdzy. Była niezwykle umięśniona i pokryta łuską, jak u gigantycznego jaszczura.
potężne nogi o nienaturalnie wygiętych stawach uzbrojone były w pożółkłe szpony, które kruszyły śliskie od deszczu skały niczym najostrzejsze miecze. Bestia ciągnęła za sobą wijący się smoczy ogon najeżony aż po sam koniec żelaznymi kolcami, z których tryskały błękitne iskry. Dolna część ciała potwora przypominająca smoczą łączyła się z górną połową, która z kolei przywodziła na myśl potężnie zbudowanego mężczyzny o mięśniach z żelaza i skórze podziurawionej kolczykami i kolcami. Z grubych nadgarstków potwora zwisały olbrzymie łańcuchy i Sigmar zaczął się zastanawiać, kto mógłby być takim głupcem, żeby spróbować uwięzić smoczego ogra. Przez pierś bestii przebiegała linia mrocznych tatuaży, które sprawiały wrażenie, jakby wykwitały bezpośrednio pod skórą. Krzywa zmierzwionych włosów, zesztywniałych od zakrzepłej krwi, pokrywała ciała giganta od czaszki aż do połowy pleców. Głowa ogra w przerażający sposób przypominała ludzką. Rysy były groteskowo wyolbrzymione, a oczy, nos i usta bardzo oddalone od siebie, ale wciąż dało się odnaleźć podobieństwo do człowieka. Olbrzymi nos potwora wyglądał, jakby został kiedyś zmiażdżony silnym uderzeniem, a potworne usta nigdy nie zamykały się ze względu wystającego z nich zakrwawionego kłu olbrzymich rozmiarów. Pod zmarszczonymi brwiami płonęły oczy, jarzące się tak niepojętym i pradawnym złem, że Sigmar aż z trudem dawał wiarę, iż należy do żywej istoty obserwującej swoje terytorium. Sigmar był pewien, że bestia wyczuwa jego obecność, co więcej, stara się go teraz zlokalizować. Smoczy ogr wydał z siebie ogłuszający ryk, który odbił się echem od ścian kanionu, po czym zaatakował Sigmara. Na tak wielkie stworzenie poruszał się z niesamowitą prędkością, krusząc przy tym stojące na drodze skały. Sigmar zobaczył zabójczą furię płonącą w jego oczach. Sigmar przetoczył się na bok i zamachnął razem w nieosłonięty bok Skaronaraka. Młot odbił się od żelaznej skóry potwora, zerwał się na nogi i wymierzył cios powyżej. W blade ciało niepokryte smoczą łuską, ale to uderzenie okazało się równie nieefektywne. Smoczy ogr zamierzył się nogą i Sigmar poleciał w powietrze, lądując na pogruchotanych, na współ zjedzonych zwłokach. Smoczy ogr ponownie zaatakował, ale tym razem Sigmar był przygotowany. Jeszcze raz w ostatniej chwili uchylił się przed ciosem topora, który uderzył w skałę obok niego. Zaraz po tym, jak ostrze wbiło się w głaz, Sigmar doskoczył do Skaronoraka i uderzył go młotem w pierś, sprawiając, że bestia zawyła z bólu. Grom uderzył prosto w pierś bestii, a początkowa radość Sigmara wkrótce zmieniła się w przerażenie, gdy zauważył, jak piekielne moce dodają bestii sił. Oczy ogra zapłonęły blaskiem, a ogień błyskawicy zaczął płynąć w jego żyłach, tak jakby został on ukształtowany z czystej burzowej furii. Sigmar jednakże jeszcze nigdy nie uciekł przed żadnym ze swych wrogów, co więcej, ze strachu czerpał też swoją siłę, bo czymże byłaby odwaga bez strachu. Wyprostował się i uniósł młot, czekając aż bestia podejdzie bliżej, poruszając się ostrożnie i niespiesznie, niczym czyhający wilk. Przedziurawione było cielsko ogra. Trzymając się mocno, oparł stopy o brzuch potwora i uderzył galmazem w jego twarz. Skaronorak przeraźliwie zawył z bólu, powodując zejście z gór skalistych lawin, po czym zjeżdżał, starając się zrzucić napastnika. Sigmar jednakże mocno zaciskał palce na żelaznym pierścieniu i ponownie uderzył w twarz ogra, wydobywający z niego nowy jęk wściekłości. Tryskająca wokół krew poplamiła Sigmara i wkrótce wydał on z siebie okrzyk triumfu, widząc jakich potwornych zniszczeń jego broń dokonała na twarzy wroga. Ciało wokół oczu zmieniło się w krwawą miazgę, a krew ciekła niczym łzy pogrutochanych kości policzkowych. Smoczy ogr stanął dęba, a Sigmar starał się ze wszystkich sił utrzymać na swej pozycji, podczas gdy bestia zaatakowała go sponiastymi łapami, gdy pazury potwora pozanurzały się w jego plecach. Zobaczył ciemność przed oczami i poczuł pękający ból. Wypuścił pierścień z palców i upadł, krzycząc z potwornego bólu, podczas gdy krew lała się strumieniami. Potwór stał nad nim, wściekle wymachując łapami, wyjąc ogłuszająco i wywracając stalagmity. Grom uderzył w zbocze kanionu, a niebo po raz kolejny przeszyła błyskawica.
Sigmar uniósł Galmaraza i powstał na całą wysokość. Światło pioruna oświetliło na chwilę sylwetkę bestii i ryczącą paszczę zwróconą ku Sigmarowi. Z wrzaskiem wściekłości na ustach Sigmar zeskoczył ze skały z uniesionym wysoko Galmarazem w tej samej chwili, gdy topór Skaronaka uderzył stalagmit i rozłupał go na kawałki. Sigmar wylądował na ramieniu bestii i trzymając trzonkiem obu w dłoniach, zamachnął się młotem w czaszkę ogra. Wkładając w cios całą swoją siłę i furię, Sigmar wbił pokrytymi runami obu Galmaraza prosto w skroń Skaronaraka i zanurzył go w tym, co pozostało z mózgu potwora. Jęk agonii wydobywający się z paszczy bestii ucichł, a olbrzymie ciało upadając miażdżyło kilka kolejnych stalagmitów. Sigmar chwycił za splątaną grzywę potwora, obserwując agonalne drgawki bestii. Skaranorak, smoczy ogr, umarł, a Sigmar rzekł, że był z niego godny przeciwnik. Sigmar wyciął z paszczy smoczego ogra wielkie kły, długim myśliwskim nożem zdjął z jego cielska smoczą skórę pokrytą żelaznymi łuskami. Sigurd na widok Sigmara z trofeum, które ze sobą przyniósł, król Bryngundian zapłakał z radości. Sigmar sięgnął do kieszeni zaszytej w płaszczu i wyciągnął z niego mały złoty przedmiot. Podał go Sigurdowi i powiedział, że znalazł ten pierścień w legowisku bestii. Pierścień królów bringundańskich, który należał do mojego syna, powiedział złamany Sigurd. Sigurd zlecił swoim zbrójmistrzom i krawcom w Sigurdheimie, by zjednoczyli siły i wykuli dla Sigmara błyszczący płaszcz z łuskowatej skóry, którą zdarł ze Skaronaraka. Efekt ich pracy wykonanej był zdumiewający, a peleryna mogła odeprzeć nawet atak mieczem. Król Sigurd podarował również Sigmarowi znakomitego konia, dzięki czemu mógł wrócić szybciej do Rengdorfu i złożył przysięgę miecza Sigmarowi. Sigmar wrócił do Rengdorfu i zauważył armię, która stacjonowała wokół Rengdorfu. Sigmar zauważył, że koło mistrza Alaryka i jego braci miecza stoi nieznajomy mężczyzna. Mężczyzna rzekł: nazywam się Galin Venewa, jestem Ostagotem i przybywam od króla Adelharda. Ludzie stacjonujący pod twoimi murami są pod moim dowództwem. Galin Venewa przybył prosić Sigmara o pomoc w walce z zielonoskórymi, którzy najechali ich kraj, a byli zbyt słabi, żeby ich odeprzeć. Ofiarował miecz swojego króla Sigmarowi w geście złożenia przysięgi miecza. Lex Sigmar powiedział, żeby oddał ten miecz swojemu królowi, ponieważ mu się przyda w walce. Sigmar zapytał również mistrza Alaryka, jakie ma wieści, gdyż było widać po krasnoludzie, że coś go trapi. Sigmar dowiedział się, że orkowie, którzy atakują krainę króla Adelharda, wkrótce się wycofają w góry, ponieważ orkowie zbierają wszystkie swoje siły na ostateczną wojnę z rasą ludzką. Larek powiedział, gdy my tu rozmawiamy, to wojownicy króla zabójców Isów Bawaru raszerują, aby spotkać się z tymi zielonoskórymi, którzy zaatakowali Ostagotów. A Larek dodał też, że w Karak doszły nas wieści, że wielka orcza horda zbiera się na południu oraz na przeklętych ziemiach na wschód od gór. Jest to armia, przy której oddziały atakujące krainę króla Adelharda będą wyglądać jak przednia straż. Jest to armia, której jedynym celem będzie ostateczne zniszczenie rodzaju ludzkiego. Sigmar rozkazał wysłać posłańców do swoich królobraci, że powołuje się na przysięgę miecza, aby zwołać armię na wojnę, która nadejdzie za niedługo. W wielkiej bitwie na Czarnej Drodze Adelhard rozbił armię orczych najeźdźców, a zdziesiątkowanych niedobitków zepchnął z powrotem w góry. Zanim Sigmar zdołał zgromadzić żołnierzy bratnich królestw pod wspólnym sztandarem i wymaszerować na południowy wschód, ziemie Merogonów i Mengotów zostały najechane, a królowie uwięzieni w swych wielkich kamiennych zamkach. Wszyscy władcy zbierali się na dworze króla Sigurda, na specjalnej naradzie wojennej. Sigmar opowiedział wszystkim władcom o siłach zielonoskórych, którzy zjednoczyli się w jednym celu, aby zniszczyć rasę ludzką. Sigmar przypomniał słowa króla krasnoludów Kurgana Żelaznobrodego, że Galmaraza to nie tylko pradawna broń, ale jest znakiem tworzenia i zjednoczenia. Sigmar oczekiwał, że każdy władca odda swoje armię pod jego dowództwo, lecz niektórzy nie byli zadowoleni z tego faktu i się sprzeciwiali.
Sigmar, będąc irytowanym na słowa innych władców, oznajmił, że jeśli się nie zgromadzą pod jednym sztandarem, to powróci on do Rengdorfu i nie pomoże nikomu oraz będzie bronił tylko swoich ziem, aż wszyscy padną od nacisku zielonoskórych. Na te słowa usłyszane z ust Sigmara wszyscy władcy złożyli mu przysięgę i oddali swoje armie pod jego dowództwo. Sweyn i Kuthin, najlepsi zwiadowcy Sigmara, mieli za zadanie wypatrywać ruchów w górach. Zostali oni jednak zaatakowani przez gobliny. Sweyn został ranny i miał nie dożyć kolejnego ranka. Lecz Kuthin nie chciał zostawić swego przyjaciela, lecz wiedział, że musi ostrzec Sigmara przed tym, co widział. Obchody Nocy Krwi były huczne i radosne, chociaż po twarzach ucztujących przemykał się czasem cień smutku. Wielu z tych, którzy nad ranem mieli wyruszyć w drogę, już nigdy nie powróci do domu, zostawiając żony bez mężów, a dzieci bez ojców. Sigmar wraz z pozostałymi władcami złożył ofiary Ulrykowi oraz Panu Śmierci, a także bogini uzdrawiania i łaski Shallai. Oddano część także wszystkim innym bóstwom, ponieważ nikt nie ważył się rozgniewać nawet najmniejszego z nich w obliczu nadchodzącej wojny. Gdy królowie zgromadzili się nad ranem w dniu wyruszenia w drogę, Sigmar podarował każdemu złotą tarczę, identyczną jak tą, którą sam nosił, wykonaną z tym samym mistrzostwem i dbałością o szczegóły. Pendrag pracował ciężko, przez całą zimę, aby stworzyć te tarcze, wykuwając po jednej dla każdego z sprzymierzonych władców. Zewnętrzny obręb był ozdobiony symbolami 12 plemion, wykonanymi tak misternie, że trudno było uwierzyć, że ich twórcą jest człowiek, któremu brakuje 3 palców. Przełęcz czarnego ognia, to tutaj się wszystko rozstrzygnie. Wielokrotnie w przeszłości przełęcz czarnego ognia służyła za główną drogę dla najeźdźców armii, które chciały przedostać się przez góry. Łatwo było stwierdzić dlaczego. Nawet w najwęższym punkcie przełęczy przesmyk miał prawie 3 km szerokości, a z obu stron otaczały go urwiste zbocza. Przełęcz czarnego ognia stanowiła naturalne przejście ze skażonych ziem wschodu do żyznych krain zachodu. Wojownicy wypełniali ciasno całą przełęcz od brzegu do brzegu. Oddziały szermierzy stały ramię w ramię z włócznikami i berserkami, wyśpiewającymi zawodząc bojowe pieśni. Wolgard był doskonałym hodowcą. Stanowił fakt, iż prawie wszystkie rumaki nosiły żelazne pancerze. Żołnierze Kurgana Żelaznobrodego, wielkiego króla krasnoludów, stali ponurzy i nieruchomi, nie okazując nawet odrobiny entuzjazmu, jakie reprezentowały ludzkie oddziały. Całkowicie zakryte koszulkami kolczymi ze srebrzyście połyskującego metalu i zbrojami z lśniącego żelaza, krasnoludy wydawały się równie nieporuszone, jak otaczające ich góry. Sigmar wyszedł na dach wieży, gdzie zobaczył czekającego na niego króla Kurgana Żelaznobrodego w towarzystwie 2 tęgich krasnoludzkich wojowników uzbrojonych w potężne topory i odzianych w srebrne pancerze wykonane przez mistrza Alaryka. Król krasnoludów siedział na sporej baryłce, popijając krasnoludzkie ale z kufla przykrywką i odnośnie przy tym siorbiąc. Sigmar rozmawiał z królem krasnoludów o terenie, na którym wydają bitwę zielonoskórym i upewnił się, że to najlepsza decyzja. Kurgan powiedział Sigmarowi, że wieża, w której się znajdują, najlepsze jest to miejsce na śledzenie losów bitwy. Kurgan oznajmił, że zawsze walczy wśród swych braci, gdyż bez niego czują się trochę zagubieni na polu bitwy. Sigmar zapytał Kurgana, jak człowiek ma sobie poradzić z tak przytłaczającą odpowiedzialnością. Na barkach Sigmara ważyły się teraz losy całej rasy ludzkiej, której musiał bronić za wszelką cenę. Kurgan roześmiał się i wręczył mu kufel pienistego ale oraz powiedział, żeby zabijał jednego orka po drugim i jakoś to będzie. Niecałą godzinę później na horyzoncie pojawiły się pierwsze oddziały orków. Zielona masa kotłująca się wściekle na oczach ludzkiej armii wypełniła przełęcz. Nieprzyjaciele zbliżali się dzierżąc wysoko nad głowami olbrzymie, rogate totemy pokryte czaszkami i fetyszami. Wiatr przynosił odstręczający odór niemytych ciał, mieszaninę smrodu zepsutego mięsa, łajna i skwaśniałego grzybiczego zapachu, który wzbudzał mdłości w szeregach armii sprzymierzonych plemion. Zielonoskórzy byli uzbrojeni w olbrzymie tasaki, topory i miecze, których ostrza były porardzewiałe i poplamione krwią.
Między orkami przemykały gobliny, wstrętne, tchórzliwe istoty, odziane w ciemne szaty, dzierżące ostre miecze i włócznie. Po bokach hordy stały olbrzymie wilki, kłapiąc zaślinionymi paszczami i niecierpliwie drapiąc pazurami ziemię. Po skałach przemykały olbrzymie pająki, olbrzymy w ciemnym futrze, niosące na grzbietach kolejne gobliny. Nad szeregami wroga górowały okropne sylwetki troli, człapiących ociężale i unosząc pnie drzew z taką łatwością, z jaką człowiek posługując się pałką. Nad orkami pojawiła się olbrzymia skrzydlata bestia. Źrenice oczu Sigmara zwężyły się, więc osłonił je przed ostrymi promieniami wschodzącego słońca. Na grzbiecie latającego monstrum siedział ork, tak olbrzymiej postury, że bez chwili wątpienia można było uznać go za przywódcę zebranej armii. Wataszka był naprawdę gigantycznych rozmiarów. Jego zielonoskóre ciało chroniła zbroja co najmniej tak mocna, jak te, które okrywały jeźdźców Sigmara. Ciężkie żelazne płyty przytwierdzone były bezpośrednio do ciała potwora. Jego topór był wyższy od człowieka i tryskał dookoła zielonymi płomieniami. Bestia, na której grzbiecie siedział ork, była wywernem. Sigmar nigdy wcześniej nie widział tego stworzenia na własne oczy, ale nasłuchał się o nich dość dużo od swoich wschodnich sojuszników, żeby od razu go rozpoznać. Wataszka zanurkował nad swoją armią, a z orczych gardeł dobył się zdwojony ryk furii. Jasne było, że nieprzyjaciele nie mogą się doczekać rozpoczęcia bitwy. Trygniańscy berserkerzy uderzyli na zielonoskóry w akompaniamencie szalonych okrzyków, które łatwo było można pomylić z rykiem szarżujących orków. Ulfdar natychmiast dogoniła króla, młocąc powietrze bliźniaczymi mieczami i zagryzając wnętrze policzków aż do krwi. Gdy językiem wyczuła ostry metaliczny posmak własnej krwi mieszający się z trującymi oparami, które zawładnęły jej umysłem, wydała z siebie przerażający okrzyk. Przed nią stał pierwszy ork, którego miała dzisiaj zabić. Topór króla Otwina wbił się w innego orka, rozcinając go na pół, a władca przeskoczył nad ciałem padającego, aby dostać się do wrogów czachających za jego plecami. Ulfdar zanurzyła ostrze miecza głęboko w ciele przeciwnika i pociągnęła je do góry, wyskakując w stronę kolejnego napastnika i uderzając go stopami. Poczuła łamiące się od uderzenia kości i lekko wylądowała, obracając się na pięcie i tnąć mieczem twarz kolejnego napastnika. Setki jej współbraci berserkerów przedzierały się przez linię wroga, wrzeszcząc i zarządzając jeszcze więcej krwi. Jeden z wojowników, leżąc na ziemi ze zgruchotaną miednicą, dalej zapamiętale dźgał stojącego dookoła orka, dopóki wielka zielona pięść nie zmiażdżyła mu czaszki. Inny berserk starał się zadusić przeciwnika własnymi jelitami. Jeszcze inny obrzucił wszelką broń i w szale rzucił się na orka z gołymi pięściami. Przełęczy czarnego ognia stanowił idealny teren dla rydwanów. Freya czuła, jak ogarnia ją przyjemny dreszcz, gdy Macbeth prowadziła ich rydwan coraz bliżej szeregów wroga. Nikt nie zdziwił się, gdy na lżejszy ruch wśród orków berserkerzy Otwina wyłamali się z szeregu i ruszyli do szaleńczego ataku. Sigmar, spodziewając się takiego obrotu sprawy, powierzył jej zadanie ochrony króla Otwina na polu bitwy. Trzeba przyznać, że berserkerzy walczyli naprawdę dzielnie, cały czas wdzierając się klinem głębiej między nieprzyjaciół. Niestety orki zdawały się wyrastać jak spod ziemi. W ciałach i czaszkach zielonoskórych, a powietrze wciąż przenikały kolejne strzały. Jeźdźcy zataczali kręgi przed szarżującą masą zielonoskórych, co chwila podjeżdżając na tyle blisko, żeby wypuścić serię strzał i oddalić się galopem. Freya uniosła miecz i zamachnęła się nim wysoko nad głową. Odrażający orczy smród nasilał się, a kłęby kurzu i pył unoszącego się nad drogą drapały ją w gardle. Azboreńskie rydwany zawróciły gwałtownie i ruszyły z powrotem w stronę orków. Sigmar w duchu zgodził się z przysłowiem, że atak jest najlepszą obroną. Z dumą obserwował króla Otwina, prowadzącego szaleńczą szarżę berserków. Dziki atak zatrzymał pochód orków i mimo, że Otwin został otoczony, na pomoc spieszyły mu rydwany Frey, wcinając sobie krwawą ścieżkę między zielonoskórymi. Unborogeńskie konie bojowe trenowano tak, aby potrafiły walczyć i bronić się w bitwie równie dobrze jak każdy inny wojownik. Daleko przed sobą Sigmar dostrzegł króla Otwina, walczącego o życie pośrodku gromady zawodzących wrogów. Towarzyszyło mu może z 20 berserkerów. Sigmar zauważył, że jednym z nich była Ulfdar, najwidoczniej ranna w lewą rękę, która zwisała bezwładnie wzdłuż ciała.
Nawet jeżeli Otwin zdawał sobie sprawę, że on i jego wojownicy zostali otoczeni, nie dawał z tego po sobie poznać. Po prostu bez wytchnienia zadawał ciosy, kładąc z pokłotem wszystkie orki, które znajdowały się w jego zasięgu. Armie tutaj się ścierały, były największymi armiami, jaką widział świat. Ich liczebność nie dało się określić żadnymi słowami. Krasnoludy stały bez cienia lęku, tworząc jakby żelazną tamę, o którą orki rozbijały się jak zielona fala, uderzająca i ponownie odpychana przez stoicki opór górskiego ludu. Brutalna gwałtowność orków nie mogła się zrównać z niezłomną determinacją krasnoludów. Ich topory dosięgały każdego zielonoskórego wroga, który przed nim się pojawił. Bitwa pośrodku przełęczy trwała już dobrą chwilę, gdy skrzydła obu armii ruszyły do ataku i spotkały się, dodając do bitewnego zgiełku odgłos kłapiących szczęk wściekłych wilków. Olbrzymie wyrzutnie oszczepów orków wystrzeliły w stronę Mengotów i zbierały śmiercionośne żniwa. Każda salwa liczyła dziesiątki oszczepów zakończonych ostrymi zadziorami, które wbijały się w ciało i zabijały tuziny ludzi. Rzeź była potworna i Mengoci ugięli się pod straszliwym deszczem oszczepów, pozostawiając prawą flankę Merogenów bez ochrony. Orki natychmiast wypełniły wolną przestrzeń, którą utworzyli uciekając Mengotów. Sigmar ujrzał, jak prawa flanka ugina się pod naporem nieprzyjaciela i spiął z konia ostrogami. Orki wlewały się w wyrwę utworzoną przez uciekające oddziały Menogotów i dokonywały straszliwej rzezi w szeregach Merogenów. Dzięki odwadze krasnoludów i Odesów środkowe szeregi trzymały się mocno, podobnie jak lewa flanka chroniona przez króla Adelharda. Sigmar powiedział Pendragowi: jeśli wojownicy Henrota zostaną pokonani, jesteśmy zgubieni. Rozkazał Wolgartowi zebrać 500 ludzi i wraz z nim wyruszyć w stronę otoczonych wojowników. Zielonoskórzy dokonywali straszliwej rzezi i Sigmar nie mógł się nadziwić odwadze Merogenów, którzy niezłomnie walczyli z tak straszliwym przeciwnikiem. Tysiące orków zmierzało w stronę prawej flanki jego armii na miejsce pokonanego oddziału. Jego ludzie wkrótce zostaną otoczeni i wybici co do jednego. Spotka ich ten sam los, co pokonane orki. Sigmar bezskutecznie zaczął krzyczeć, by jego ludzie się zatrzymali, ale jego krzyki nie mogły się przedrzeć przez Harmider, który panował na polu bitwy. Sigmar bezsilny nie mógł uratować swoich ludzi przed pewną śmiercią. Król Eldalów Marbat pędził na swym rumaku, tak jakby goniły go co najmniej mgielne demony. U jego boku gnał jego syn Aldred, a za nimi podążało 800 kruczych hełmów. Wiele lat upłynęło, odkąd Marbat ruszył ostatnio do jakiegoś boju i teraz czuł się wspaniale, mając pod sobą niesamowitego wierzchowca i dzierżąc w dłoni zakrzywione ostrze Ulfsrada. W ciągu ostatnich kilku chwil szala zwycięstwa przechylała się dramatycznie, raz w jedną, raz w drugą stronę. Po chwilę Marbat w towarzystwie swych najlepszych żołnierzy wjechał prosto w bitewne zamieszanie na prawej flance. Gdy ujrzysz srebrną dłoń unoszącą wysoko szkarłatny sztandar, tak brzmiały słowa wiedźmy, która odwiedziła Marbada przed bitwą, a dokładniej brzmiało to tak. Gdy ujrzysz srebrną dłoń unoszącą wysoko szkarłatny sztandar, ruszysz na pomoc Sigmarowi i wręczysz mu to, co masz najcenniejsze. Pendragu, krzyknął Sigmar, widząc jak nad przyjacielem zawisa olbrzymi cień. Był to troll, przerażający potwór o rozmiarach olbrzyma, z kończynami jakby napięczniałymi od wypełniającej ich olbrzymich mięśni. Głowa stwora była gigantyczna i mimo ludzkich rysów odstraszającego w oczach nie było widać najmniejszych przebłysków inteligencji. Jego szare kamienne ciało pokrywały liczne narośle i sztywne niczym druto futro. W łapskach dzierżył pień drzewa z nabitymi na jeden koniec ostrzami mieczy. Monstrum śliniło się obficie dymiącym śluzem, a jego kończyny poruszały się ociężale, ale każdy ruch stanowił niezwykłą siłę. Sigmar rzucił się na Pendraga, odpychając go na bok spod opadającego maczugi trolla. Zamachnął się młotem w udo potwora, skóra trolla pękła od siły uderzenia, ale była tak twarda, że Sigmar miał wrażenie, jakby okładał młotem skałę. Sigmar uderzył kolejny raz swym młotem, lecz teraz uderzył w jego pierś. Twarda skóra trolla pękła pod ciosem i z rany trysnęła odrażająca, cuchnąca krew. Sigmar zakrztusił się i cofnął, gdyż obrzydliwy smród przyprawiał go o mdłości.
Zamrugał gwałtownie oczami, żeby widzieć wyraźniej, a to co zobaczył przyprawiło go o zdumienie i przerażenie zarazem. Straszliwa rana na piersi trola zaczęła się zamykać, a gruba skóra potwora odrastała z nienaturalną szybkością, tworząc bliznę. Zapatrzenie się na ten niesamowity widok niemal kosztowało go życie, ponieważ troll, wziąwszy głębszy oddech, zrobił krok w jego stronę i otworzył szeroko usta. Sigmar instynktownie odsłonił się tarczą i krzyknął, gdy spłynął po niej potok obrzydliwych wymiocin trolla. Odbijający od nich był nie do zniesienia. Gryzący odór soków trawiennych potwora spowodował też pieczenie oczu. Gdy poczuł żar palący ramię i pierś, jego tarcza topiła się, a metal szycąc skapywał na ziemię złotymi kroplami. Zdumienie spowolniło jego ruchy, aż do momentu, gdy wrzaski strumyk wymiocin trolla nie skapywał na jego ramię. Ból był nie do opisania. Sigmar gwałtownie odrzucił tarczę daleko od siebie. Zauważył, że pośród wszystkich ludzi stojących przed trollem miał najwięcej szczęścia. 3 unboregeńskich żołnierzy wrzeszczało z niewyobrażalnego bólu, gdy kwasowa żółć potwora paliła ich zbroję i rozpuszczała znajdujące się pod nimi ciało. Podbiegł Pendrak, przeciął paski przytrzymujące pancerz Sigmara i gwałtownym ruchem oderwał pierśnik od ciała. Ostrza przecinały skórę, a groty włóczni zagłębiały się we wzdętym brzuchu potwora. Ale zanim zdążyły popłynąć krew, tkanki regenerowały się w zastraszającym tempie. Kolejni ludzie ginęli pod ciosami olbrzymiej maczugi i Sigmar widział, jak bezmyślna twarz potwora rozjaśnia się od złośliwej radości. Nie mogli zrobić nic, aby ranić potwora. Krąg obrońców coraz bardziej się zacieśniał, gdy kolejni z nich padali pod ostrzami atakujących orków. Wtem Sigmar ujrzał stukot kopyt i serce podskoczyło mu w piersi. Na widok kruczych hełmów pod wodzą króla Marbada, które wycinały sobie drogę przez kłębowisko orków. Król Endaru wcisnął Ulfharda w stronę Sigmara. Błyszczące ostrze dzieło ludu czarnoksiężników, obracając się z niesamowitą gracją, poszybowało prosto w ręce urmorańskiego władcy. Sigmar chwycił miecz i obrócił się na pięcie. Gdy tylko dotknął broni, ostrze rozerzyło się niebieskim płomieniem. Cios przeciął gardło trolla, przechodząc gładko przez jego szyję i wzbudzając przy tym ogniste rozbłyski mocy. Głowa potwora potoczyła się po ziemi, a jego ciało opadło bezwładnie. Sigmar, widząc, że król Marbad został powalony przez orków, starał się do niego przebić i go uratować, ale na próżno. Słonięty przez żołnierzy walczących w pierwszym szeregu, Sigmar pędził w stronę Orlego Gniazda. Zrozumiał, dlaczego mistrz Alaryk doradzał mu dowodzenie bitwą właśnie z tego miejsca. Gdy znalazł się na szczycie Orlego Gniazda, rozejrzał się po okolicy. Jego oczom ukazał się widok na całe pole bitwy i Sigmar przez chwilę stał oszołomiony skalą rozgrywającego się pod jego stopami starcia. Dziesiątki tysięcy ludzi stawało czoła nieprzeliczonej orczej hordzie, ale wobec olbrzymiej przewagi nieprzyjaciela stanowili jedynie cienki mur oddzielający mroczne ziemie wschodu od pięknej i żyznej ojczyzny Sigmara, rozciągającej się na zachodzie. Wysoko nad armią zielonoskórych jej dowódca szybował na grzbiecie czarnoskrzydłego Wywerna. Zauważywszy go, Sigmar zagryzł wargi, ponieważ ogarnęła go niepohamowane pragnienie roztrzaskania młotem czaszki odrażającego stwora. Okiem stratega, który widział już niejedną bitwę, ocenił sytuację, ale ponura prawda była taka, że ludzie nie mieli szans na wygraną. W tym momencie jego wojownicy i tak dokonywali niemożliwego, zatrzymając nieprzeliczone hordy zielonoskórych przy użyciu stosunkowo niewielkich oddziałów. Zacisnął dłoń mocniej na rękojeści Galmaraza i puścił się biegiem w stronę krawędzi skały, po czym zeskoczył z Orlego Gniazda prosto w głębowisko rozwścieczonych orków. Wszyscy wojownicy widzieli, jak Sigmar z wściekłym okrzykiem na ustach ląduje pomiędzy orkami i znika na polu widzenia. Alfgair stracił już jednego króla w bitwie i poprzysiągł wtedy, że nigdy już nie straci następnego. Białe wilki, do mnie! Ruszamy królowi na odsiecz. Orki przepychały się między sobą, próbując zejść z drogi zakrawionemu szaleńcowi, który walczył furią większą niż jakikolwiek ork. Sigmar zabijał zielonoskórych jednego za drugim, nie poświęcając żadnemu z nich ani jednej myśli, widząc tylko wrogów swojej rasy, niosących zniszczenie wszystkiemu, co dobre i czyste. Rzeź, jakiej dokonywał na orczym plemieniu, nie miała nic wspólnego z honorem czy chwałą.
Chodziło tylko o przetrwanie. Galmaraz wypełniał go nienawiścią do nieprzyjaciela i Sigmar ma wrażenie, że sam Ulryk wlał mu w żyły żywy ogień, sprawiając, że jego ciało tryska błyskawicami. Krzyczał, ale sam nie potrafił rozróżnić słów. Był całkowicie skupiony na walce, na śmierć i życie. Ogarnęła go totalna furia, jednak w niczym nie przypominająca niekontrolowanej agresji berserka. Serce ludzi wypełniła niezłomna duma i armia sprzymierzonych plemion uderzyła na wroga z całą pozostałą siłą i nadzieją. Sigmar, spojrzawszy w górę, ujrzał olbrzymie szmaragdowe skrzydła i rozwarte w ryku paszcze Wyverna, spadającego z nieba niczym pocisk. Wyvern klapnął szczęką, próbując pochwycić Sigmara, ale temu udało się uskoczyć na bok i sturlać po stercie orczych zwłok. Ogromne ciało pokrywała łuskowata skóra, pod którą prężyły się mięśnie. Wzdłuż grzbietu biegły kościste wypustki, które sięgały aż do końca ogona. Ostre niczym miecz i ociekające niczym czarny, sycący jad. Urgluk Krwawy Kieł był to wódz orków, wataszka, który zwołał największą armię w historii. Wokół topora wataszki, broni zarówno potężnej, jak i niebywale potwornej, tańczyły zielone płomienie. Ostrze z gładkiego obsydianu i mistrzostwo wykonania zdradzały, że twórcą topora nie mógł być ork. Sigmar zauważył, że na rękojeści broni przeciwnika widnieją te same runy co na Galmarazie, tylko okropnie zniekształcone. Sigmar i Urgluk reprezentowali armię ludzi i orków. Los nie tylko tego starcia, ale i całego świata zależał od jednego pojedynku. Wyvern rzucił się na Sigmara, machając skrzydłami i kłapiąc szczęką. Sigmar uchylił się i zamachnął młotem, uderzając bestii w bok głowy. Potwór zaryczał z bólu i zachwiał się, ale nie upadł. Potężny cios grubego ogona potwora uderzył Sigmara w ramię i powalił go na ziemię. Zebrawszy wszystkie siły, Sigmar wbił miecz prosto w pierś Wyverna. Ostrze zanurzyło się w ciele, ale zanim zdołał wbić je głębiej, bestia wzbiła się w powietrze i zaatakowała go tylnymi łapami. Szczęki Wyverna otwarły się tak szeroko, że mógłby pomknąć całego Sigmara i wydobył się z nich przerażający ryk. Bestia gwałtownym ruchem wysunęła głowę do przodu, ale Sigmar przeskoczył nad nią i wymierzył potężny cios Galmaraza w czaszkę potwora. Galmaraz uderzył w głowicę, ostrze wbiło się głębiej w ciało Wyverna, dosięgając serca i przeszywając je na wylot. Krwawy Kieł, gdy nie siedział już na grzbiecie Wyverna, wydawał się jeszcze większy. Istny kolos o ciele rozmiarów olbrzyma i umyśle owładniętym czystą nienawiścią. Otaczające ich orki zaintonowały wojenną pieśń, która w ich ustach brzmiała jak ponure zawodzenie. Przerażające, ale Krwawy Kieł zdawał się rosnąć, tak jakby brutalna moc jego pobratyńców dawała mu sił. Gdy tylko młot dotknął ciała olbrzymiego orka, wydobył się z niego potężny jęk, uwalniający niesłychane moce trzepiące w broni, które teraz znalazły idealny cel dla swej nienawiści. Krwawy Kieł chwiejnym krokiem odsunął się od Sigmara, a w jego oczach dało się zauważyć jakby ślady szacunku dla potężnego wojownika. Po chwili obaj zaatakowali ponownie. Młot i topór spotkały się raz jeszcze w rozpryskach niebieskiego i zielonego ognia. Krwawy Kieł miał przewagę siły, ale Sigmar był szybszy i wyprowadzał więcej ciosów. Twarz Sigmara wykrzywił przerażający grymas triumfu, po czym uderzył czołem prosto w twarz wataszki. Zdawszy sobie sprawę, że nie wystarczy brutalna siła, aby pokonać Sigmara, Krwawy Kieł uwolnił łapy z jego uścisku i sięgnął po topór. To właśnie była sposobność, na którą czekał Sigmar. Zamachnął się pochwyconym Galmarazem i z całej siły uderzył pradawnym krasnoludzkim artefaktem w pysk krwawego kła. Czaszka wataszki eksplodowała na tysiące odłamków kości, fragmentów ciała i mózgu. Z młota buchnął biały płomień, a Sigmar odskoczył w tył, obserwując jak pradawne moce zaklęte w broni pożerają ciało pokonanego wroga. Sigmar starał się trzymać na nogach, ale siły szybko go opuszczały. Zakrwawione kończyny trzęsły się po tym, jak przepłynęła przez nie potężna moc. Jeden z orków, olbrzym o szerokich barach, w hełmie z ciemnego żelaza, sięgnął po porzucony przez wataszkę topór, ale w tej samej chwili w powietrzu śmignęła strzała o białym drzewcu, która przeszła przez otwór przyłbicy i utkwiła w mózgu potwora.
Tuż obok Sigmara zatrzymał się koń, ryjąc kopytami w ziemię. Sigmar spojrzał w górę i ujrzał nadchmurzoną twarz Alfgeira. Zielonoskórzy, widząc porażkę swojego wodza, stracili dyscyplinę i zaczęli uciekać i również walczyć ze sobą. Armie Sigmara, ile miały sił, tyle goniły za przeciwnikiem. Królowie nieśli zwłoki króla Marbada na tarczach, by go pochować. Król Bryngrindian skinął głową i zebrani władcy jednocześnie padli na kolana, chyląc głowę przed Sigmarem. Stojącego dookoła żołnierze podążyli za królewskim przykładem i wkrótce wszyscy ludzie wypełniający przełęcz czarnego ognia klęczeli przed obliczem Sigmara. Imperium potrzebuje imperatora, powiedział Sigurd. To jest koniec części trzeciej. To jest koniec też oczywiście pierwszej księgi o Sigmarze. Zacząłem, tak jak mówiłem na początku, czytać księgę drugą, więc też za niedługo może pojawi się film. Jeśli wam się podobała opowieść, zapraszam do lajkowania, subskrybowania oraz jakichś komentarzy, czy wam się podobało, czy coś trzeba zmienić. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do następnego. Cześć!